Cześć, tu Andrzej, Witryna Świat Ducha. Chciałem dzisiaj powiedzieć na temat wstydu, poczucia winy. Tak mnie ostatnio opanowało poczucie winy, poczucie wstydu i się tak chciałem zastanowić, za co. Tamto czuję w ten sposób, że jest to związane z tym, że czegoś nie mogłem, nie dano mi. I tak się zastanawiam właśnie, czego mi nie dano i na ile. Dlaczego tak się to boleśnie we mnie kotłuje? Dlaczego to tak się zahaczyło we mnie? Zwykle bowiem przeżycia dzieci są bardzo proste. Natomiast tutaj mamy zwykle poczucie wstydu, winy. To jest cały konglomerat. U Hawkinsa w skali jest powiedziane, że wstyd jest najniżej wibrującą emocją. Ale mam wrażenie, że to jest coś więcej, że tam jest coś więcej. I spróbowałem właśnie tutaj jakby podzielić to na kilka elementów. 4 z nich wyróżniłem, z których pierwsze jest prawdziwe i takie proste w sumie, a reszta już jest wtórna. I zobaczymy, co z tym się daje zrobić. Jest sprzeciw wobec rodzica, to znaczy rodzic ma swój punkt widzenia, dziecko swój. I teraz rodzic zawstydza, mówi, no wiesz, jak ty możesz, to tak nie należy, to wstydź się, że tak to widzisz. Bardzo często jest to po prostu chęć zduszenia dziecka w zarodku. I co dziecko na to? Ten sprzeciw wobec rodzica, co to jest? To jest tam kilka postaw, kilka przekazów, kilka treści jest. Pierwsza jest taka: ja mam też coś do powiedzenia w tym życiu. Nie tylko ty się liczysz, nie tylko ty może jesteś duży, może ty jesteś silniejsza ode mnie, ale ja też mam jakieś argumenty. Mam swoje przeżycie, mam argumenty. I co więcej, też chcę mieć własne życie, własne. Nie tylko chcę mieć to, co ty mi powiesz, ale ja chcę po swojemu. Ja jestem osobnym bytem, osobną jednostką. I teraz, jeżeli mamy po stronie rodzica do czynienia z osobą narcystyczną, to po pierwsze dla mnie osobiście rzadko, ja nie wiem czy słyszałem, albo bardzo rzadko powiedziane jest o tym, że narcystyczny rodzic nie chce przyznawać, przepraszam za moją chrypkę, nie chce udzielać pozwolenia na życie swojemu dziecku. Mówi się w ten sposób, że dziecko u narcyza ma stanowić przedłużenie narcyza, co oznacza, że dziecko nie ma prawa mieć swojego życia. Czyli nie ma prawa mieć swoich przeżyć. Czyli narcyz nie udziela pozwolenia na życie dziecku w pewien sposób, w pewnym obszarze, bo w pewnym obszarze, zwłaszcza materialnym, zwłaszcza wizerunkowym, jak najbardziej, narcyz chce, żeby dziecko się rozwijało jeszcze jak wspaniale, ale już w obszarze przeżyć, uczuć,
to dziecko ma być zgodne z osobą narcystyczną. Nie wiem, czy wiecie, jak to jest. Jak się jest zgodnym z narcyzem, no to narcyz mówi: o tak, to tak właśnie jest, ja też tak czuję i to tak ma być. Tak, jest po prostu pełen szczęścia, że ta druga osoba też tak to rozpatruje, bo sam narcyz nie ma poczucia umocowania w swoich przeżyciach, jest niepewny. I dlatego, jeżeli dziecko mówi, że nie, że ono ma inne przeżycie, to od razu wściekłość się pojawia u narcyza. To narcystic rage. I to bardzo silna, bardzo nierzadko. Także sprzeciw wobec rodzica dla dziecka jest to próba zawalczenia o swoje własne życie, o swoje przeżycia. Zwłaszcza dla dziecka, dla małego dziecka jest to ważne, bo małe dziecko jeszcze nie jest tak bardzo, nie bardzo wyszło na zewnątrz. Jeszcze dla niego świat zewnętrzny nie jest aż tak istotny. Dziecko przeżywa większość w sobie. I dlatego zaprzeczenie sobie, dlatego go tak może zaboleć. Dobrze. Punkcik drugi. Co następnie zachodzi? Stłumienie tego sprzeciwu u dziecka. Czyli rodzic mówi: no wstydź się tak postępować, wstydź się tak przeżywać. Wstydź się. Generalnie tam nawet nie ma za bardzo rozważań, dlaczego się dziecko ma wstydzić. Może tam jest coś powiedziane, ale zwykle jest to zawstydzanie, powiedzenie, że dziecko nie ma, to nie jest dobre, co dziecko chce. I w tym momencie, kiedy dziecko kupuje to, bierze stronę rodzica, bo dziecko jest bardzo często bardzo mocno zależne od rodzica, to od razu sobie kalkuluje, że mu się nie opłaca sprzeciwiać się rodzicowi. I następuje coś, co sam Wachnin nazywa internalizacją postawy narcystycznej. I ten sprzeciw, to stłumienie już nie musi narcyz powtarzać, tylko dziecko już pamięta, że powinno się wstydzić. Kolejny punkcik. Jeżeli dziecko stłumiło sprzeciw, to jednocześnie ma poczucie bezsilności. To znaczy, jest to zrozumienie dysproporcji sił. Dysproporcji, która, ja to nazwałbym kopaniem się z koniem. To znaczy, koń jest od nas o wiele silniejszy i jeżeli bym chciał skonfrontować się, no to od razu mam do czynienia z siłą o wiele większą ode mnie. I co dalej? Jednak poczucie bezsilności to nadal jest odejście od swojego pierwotnego przekonania. W poczuciu samym bezsilności jest przyznanie racji konfrontacji. To jest bardzo delikatne tutaj, to znaczy bardzo delikatne
zauważenie, że jeżeli się czuje bezsilny, to nadal aprobuje poddanie się. Nadal aprobuje zaprzeczenie swojemu pierwotnemu przeżyciu. I ostatnie. Ostatnie jest to już wtórne. Jeżeli już tak się czuje stłumiony z poczucia bezsilności, to narasta bunt, poczucie niesprawiedliwości. No to jak sami widzicie, jest to ileś warstw jest tego. Poczucie niesprawiedliwości we wstydzie też jest. Jest to jakby końcowe zamknięcie. Taki klik, zamknięcie, taki szczęk zamka. Poczucie niesprawiedliwości. I bardzo często małe dzieci stłumione, zawstydzone mają poczucie niesprawiedliwości. Tego się często nie dostrzega, natomiast tam jest to poczucie niesprawiedliwości, że dorosły mi zrobił krzywdę. No dobrze, także widzicie, że zawstydzenie dziecka, wbicie go w poczucie winy ma po pierwsze komponent tego, że dziecko samo ma jakieś własne postawy, ale wobec rodzica jest ten sprzeciw, bo to najczęściej ta postawa jest sprzeciwieniem się, pokazaniem swojego ja. Najczęściej to jest po prostu wobec narcyza, wobec narcystycznego rodzica taki sprzeciw. I narcyz pokazuje swoją siłę, rodzic pokazuje swoją siłę, przez co w dziecku jest poczucie bezsilności i poczucie niesprawiedliwości razem z buntem. Może ten bunt być jawny, ukryty, agresywny, stłumiony, wszystko jedno. I teraz co z tym zrobić? Co z tymi 4 elementami zrobić, które się składają na wstyd? Otóż tak. Pierwszy element jest prawdziwy, rzeczywisty. Natomiast drugi, trzeci i czwarty są wtórne. To już są refleksy. Są to odpowiedzi wtórne. To się nazywa reakcja. Są to reakcje. Więc jeżeli są to reakcje, to można je odwołać. My jako osoby dorosłe już nie musimy się w ten sposób zachowywać, jak byliśmy dziećmi, ponieważ już nas to nie obowiązuje, już jesteśmy silni. Czyli poczucie niesprawiedliwości możemy cofnąć, ponieważ widzimy, że sytuacja była podyktowana tym, że rodzic rzeczywiście niesprawiedliwie nas potraktował. I jeżeli nas niesprawiedliwie potraktował, to na dzień dzisiejszy wiemy, że to jest jego sprawa. Że to jest po jego stronie ta niesprawiedliwość, nie po naszej stronie. Dziecko bierze na siebie niesprawiedliwość. A my, jako dorośli, możemy cofnąć to, oddając tą niesprawiedliwość tam, gdzie powstała, gdzie się narodziła. Kto jest odpowiedzialny za nią? My nie jesteśmy odpowiedzialni. Więc
poczucie niesprawiedliwości nam nie przynależy. Niech tamten człowiek bierze odpowiedzialność za to, nie my. Czyli 4. punkt jest cofnięty. Poczucie bezsilności również może być cofnięte, ponieważ na dzień dzisiejszy nie jestem malutkim dzieckiem, które jest bezsilne wobec rodzica. Mogę się spokojnie, swobodnie sprzeciwiać rodzicowi. Nie muszę mieć poczucia, że jestem czymś mniejszym. Kimś mniejszym nie zależy już od rodzica, tak? Więc to nie jest teraz już uprawnione, żebym podtrzymywał to dziecięce poczucie bezsilności. Kolejne, stłumienie sprzeciwu, czyli to, co nazwałem internalizacją postawy narcystycznej we mnie samym. Już też nie muszę tego robić. Nie jestem zależny od mojego rodzica. Nic to nie da, że będę się lepiej zachowywać, w cudzysłowie, i stłumię swój pierwotny sprzeciw. Jeżeli mam inne zdanie, to po prostu mam inne zdanie. I to jest moja postawa dorosła. Czyli sprzeciw wobec kogoś jest postawą dziecięcą, dziecinną. Niektórzy mówią infantylną. Tak? Dziecięcy sprzeciw nie jest mi potrzebny, ponieważ wystarczy, żebym miał świadomość różnicy zdań. Ja mam takie zdanie, ty masz takie zdanie. Okej. I teraz jestem w postawie dorosłego i wiem, że mam też coś do powiedzenia w moim życiu. Wiem, że moja postawa się liczy w moim życiu. Wiem, że nie tylko ty się liczy, ale ja też jestem człowiekiem, ja też się liczę i wiem to od dawna. I co? Też chcę mieć własne życie i wybieram to. Wręcz te wszystkie postawy tutaj, co wyliczyłem, to jakby umniejszają moje własne życie. Ja mam prawo mieć własne życie, mam prawo mieć własne postawy. To, że jakiś narcyz mi nie udzieli pozwolenia na to, że ja mam mieć jakąś postawę, to jest jego. Ja mam swoje życie. Nie muszę się czuć wbity w poczucie winy, wbity we wstyd. Wstyd? Dlaczego mam mieć wstyd? Nie mam potrzeby mieć wstydu. Mam swoje przeżycie, mam swoje argumenty. Tak? Ja mam prawo mieć swoje życie, mam prawo mieć swoje argumenty. Także nawet tutaj słowo sprzeciw jest nie zbyt dobre, bo sprzeciw zakłada wyrażanie siły. Jako dziecko mogłem chcieć próbować przez siłę przesilić postawę rodzica, ale to nie jest potrzebne. To jest takie dziecinne próbowanie wyszarpnięcia sobie tego prawa. Ja dzisiaj wiem, że ja nie muszę się szarpać w moim życiu. Ja mam prawo po prostu mieć postawy. Ktoś, ten pan czy ta pani może mieć taką postawę, a ja mam taką postawę. Okej. Możemy rozmawiać na ten temat. Ten pan czy ta pani może mieć taką postawę, to ma prawo, a ja mam prawo mieć swoją postawę. Także widzicie,
pierwotnie rozpatrywany wstyd dziecięcy, zawstydzanie, poczucie winy, jeżeli spojrzymy na to z tego punktu widzenia, rozpatrując 4 składowe, rozpływa nam się i redukuje się nam do bardzo prostego poczucia, że ja mam prawo mieć swoją postawę. Jest tylko taki kłopot, że wewnątrz mnie nadal są te poszczególne elementy w formie emocjonalnych postaw. I to, co przed chwileczką zrobiliśmy, czyli rozłożenie tego na 4 czynniki i odwołanie tych czynników numer 4, numer 3, numer 2, to te postawy z automatu się nie rozwiążą, nie wyparują. Dlaczego? Dlatego, że trzeba do każdej z nich przyjść i wysłuchać te emocje, jakie tam są, do tego wewnętrznego dziecka. Jest tam taka terapia wewnętrznego dziecka, tak bardzo zachwalana. I to wewnętrzne dziecko, jeżeli ma wstyd wobec czegoś, to właśnie ma te 4 elementy emocjonalne i do każdego z tych elementów trzeba podejść. I to jest jakby męska postawa w terapii wewnętrznego dziecka. Ja się bardzo tak burzyłem na to, jak zwykle panie zachwycały się tą terapią wewnętrznego dziecka. O, jako to wspaniałe, to trzeba wziąć to dziecko, tak utulić, ukochać, coś tam, wziąć w ramiona. Dlaczego tak się panie zachwycają na terapią wewnętrznego dziecka? Dlatego, że jest to po prostu ich naturalna funkcja, opieka nad małym dzieckiem, branie w ramiona, utulenie, kołysanie i dlatego one uważają, że ta terapia wewnętrznego dziecka na tym polega. Ja jako mężczyzna pokazuję wam, że owszem, fajnie jest przytulić to wewnętrzne dziecko, powiedzieć mu, że się nim zajmę, ale rzeczywiście się realnie, konkretnie, emocjonalnie zająć każdym elementem. I tutaj wam pokazuję. Zajmuję się poszczególnymi składowymi poczucia wstydu, poczucia nieadekwatnego poczucia wstydu, poczucia winy z zewnątrz indukowanego, tak? I tutaj nie robię to na cukierkowych, takich serduszkowych wibracjach, jak mamy na przykład na Facebooku. Tutaj jest konkret, tutaj jest intelektualnie to rozwinięte i dziecko też może być przez ojca, przez tatusia prowadzone za rękę. Choć mały, pokażę ci, że zobacz, tutaj ten i ten element może wyparować, nie jest prawdziwy. Ty byłeś oszukany. Malutki, ty byłeś oszukany. Miałeś rację, jeżeli chciałeś mieć swoje życie. Jeżeli chciałeś mieć, że się sprzeciwiałeś, bo nie tylko ty się liczyłeś, nie tylko rodzic się liczył, ale ty też. Ty też miałeś wtedy coś do powiedzenia, ale rodzic ci nie chciał dać tego prawa. Ty też chciałeś mieć wtedy własne życie, ale ci nie udzielono prawa do tego. Ale teraz już możesz. Już możesz i cię właśnie prowadzę za rękę, krok po kroku i przejdziemy razem tą drogę. I na samym końcu powiesz tak, masz swoje przeżycie, masz swoje argumenty na to, masz swoje życie. Odbierz swoje życie z tego wstydu, z tego poczucia zawstydzania
z tego poczucia winy. Masz swoje życie, odtwarzamy to twoje życie i oddajemy tobie to twoje życie. Dobra, także mam nadzieję, że skorzystacie z coś z tego i odzyskacie to, co zostało wam odebrane. Czego wam życzę i zapraszam na witrynę Świat Ducha. Miłego dnia życzę. Na razie. Cześć.